Cześć, witam w kolejnym odcinku. Cieszę się, że postanowiliście go zobaczyć. Witam Was oczywiście na kanale Mamba on Bike. Ja jestem Mamba i dzisiaj będę Wam opowiadać trochę o podróżowaniu z rowerem, a w zasadzie to o lataniu z rowerem. To jest temat, który już nieraz podejmowałam na moim blogu, a także nawet w zeszłym roku kręciłam vloga na ten temat. Natomiast cały czas dostaję mnóstwo pytań na temat tego, jak podróżować z rowerem, jak spakować rower do walizki czy też kartonu, czy się nie boję, czy nie lepiej wypożyczyć rower gdzieś tam już na miejscu. No i dzisiaj postanowiłam nakręcić kolejny odcinek pokazujący Wam to, jak ja podróżuję z rowerem. Dzisiejszy odcinek będzie o walizce rowerowej, z którą podróżuję już od listopada, w zasadzie dopiero od listopada, ale bardzo ją polubiłam i ona bardzo mocno zmieniła sposób, w jaki wkładam rower, w jaki wpakuję rower do walizki. A mianowicie ma ona jeden taki bardzo ważny feature, bardzo ważną funkcjonalność. Nie trzeba w tej walizce odkręcać kierownicy. W rowerze w momencie, kiedy chcemy spakować rower do walizki, nie ma potrzeby odkręcania kierownicy, co ma miejsce w większości walizek rowerowych, a przynajmniej w większości walizek takich, których ja używałam. Więc dzisiaj chciałabym Wam przedstawić walizkę, która właśnie już tutaj leży. To jest walizka Evoque Road Bike Bag Pro. Na początek też chciałabym Wam trochę jak gdyby nakreślić sytuację, ponieważ marka Evoque to jest marka, z którą od samego początku współpracuję w ramach mojego vloga. To jest marka, która zawsze mnie wspierała różnego rodzaju plecakami, torbami, nerkami, rzeczami, które używałam w trakcie podróży. No i teraz też ten materiał jest nagrywany w ramach współpracy, natomiast za nagranie tego materiału jak gdyby nie mam żadnych korzyści finansowych, chyba że po obejrzeniu tego materiału zdecydujecie się na zakup takiej walizki, no i wtedy ja dostanę jakiś może mały procent za to, że poleciłam Wam tą walizkę. Także mam nadzieję, że zobaczycie, że naprawdę warto zwrócić na nią uwagę. Jeżeli zdecydujecie się na zakup, będzie mi super miło. Jeżeli nie, oczywiście istnieje bardzo dużo innych sposobów pakowania rowerów. Przede wszystkim najbardziej popularny i najtańszy to jest oczywiście karton. Zdecydowanie karton też naprawdę ja polecam, jeżeli fajnie się rower złoży, pozabezpieczy odpowiednio, no to oczywiście w kartonie ten rower również raczej nie powinno mu się nic stać, no i myślę, że bezpiecznie trafi na swoje miejsce, do miejsca przeznaczenia. Nie przeciągam już, zapraszam Was do oglądania. Evoque Road Bike Bag Pro to jest walizka, która jest, powiedziałabym, hybrydowa. Jest ona złożona z takiego mocniejszego, twardego usztywnienia, plus właśnie ma miękkie elementy. Jest to taka hybryda pomiędzy twardą, naprawdę całą sztywną walizką, a walizką taką zwyczajną, materiałową. Dzięki temu ja widzę tutaj zasadnicze plusy takie, że gdzieś tam oczywiście dużo lepiej ochrania, dużo lepiej zapobiega jakimś uderzeniom w tą walizkę w trakcie podróży ta część sztywna. Natomiast to, że ona jest materiałowa, no to też sprawia, że ona jest dużo lżejsza niż takie typowo twarde skrzynie, takie mocno gdzieś tam obudowane. Dzięki temu do roweru możemy dorzucić jeszcze kilka różnych rzeczy, które zabieramy ze sobą na wyjazd. Również to, że jest ona taką hybrydą połączoną z materiału i sztywnych części, może ona w domu, czy gdzieś tam jak jedziemy na jakiś wyjazd i mamy hotel, czy jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie nocujemy, no wtedy ta walizka może zajmować dużo mniej miejsca niż kiedy mamy naprawdę taką skrzynię większą, którą w żaden sposób inny nie jesteśmy w stanie złożyć. Walizkę mamy, jak widać, rozkładamy ją sobie i w skład tej walizki wchodzą pokrowce na koła, wchodzą takie specjalne końcówki, które będziemy za chwilę wykorzystywać, których będę za chwilę wykorzystywać do zamontowania roweru na stojaku. Mamy specjalne usztywnienie, które będzie zapewniało nam również bezpieczeństwo na zgniecenia. Mamy elementy
Mamy elementy, z których będę zaraz składała stojak rowerowy. No i mamy listewki i takie usztywnienia w postaci rurek, to jest chyba PVC, nie wiem, nie znam się. Mamy jeszcze ochraniacz na kierownicę. No i wydaje mi się, że to jest wszystko. Pierwsze, co należy zrobić, jeżeli taka walizka do nas przyjdzie, no to trzeba sobie ją złożyć. Żeby złożyć tą walizkę, musimy wziąć sobie takie oto dwie rureczki i wzmocnienia. Wzmocnienia tutaj, jak będziecie rozpakowywać ją, no to będziecie widzieć, mamy tutaj gdzieś też jeszcze instrukcję obsługi. Razem z tymi elementami do stojaku jest instrukcja obsługi. Mamy tutaj wzmocnienia, które trzeba włożyć w odpowiednie miejsce walizki. One mają swoje oznaczenia, mają różne długości, więc należy zwrócić uwagę na to, co w którym miejscu wkładamy. I mają też takie specjalne metki, powiedziałabym, które ułatwiają pociąganie, ponieważ z jednej strony wkładamy te usztywnienia jakby na stałe, natomiast z drugiej strony one będą wyciągane, wsuwane i wysuwane, ponieważ dzięki temu będziemy mogli otworzyć walizkę i ją zamknąć. Także ja składam walizkę i widzimy się za chwilę. Pierwsza część walizki jest już złożona i tutaj chciałabym Wam zwrócić uwagę na pewną rzecz, która na samym początku wprowadziła mnie w pewną konsternację i zakłopotanie, ponieważ wkładamy do tej walizki dla usztywnienia, dla zabezpieczenia takie oto plastikowe, nie wiem z czego to do końca jest zrobione, usztywnienia. I w momencie, kiedy pierwszy raz korzystałam z tej walizki, włożenie tych usztywniaczy tutaj na samym końcu było problematyczne. Ja się obawiałam, że im częściej będę używać tą walizkę, tym to będzie jeszcze trudniejsze. Natomiast okazało się raczej odwrotnie i przyznam szczerze, że po czwartym razie już całkiem fajnie to działa i to włożenie tych plastików jest łatwe. Natomiast za pierwszym razem jakby sprawiało to pewną trudność. Z jednej strony mam już włożone te usztywnienia. Wkładam również taką specjalną rurkę. Przełożę walizkę na drugą stronę. Tu mamy miejsce włożenia rurki, która również sprawia, że ta walizka staje się sztywniejsza. Z drugiej strony robię dokładnie to samo. I wkładam sobie również te usztywnienia tutaj z tej strony, ale nie do końca, ponieważ będzie to powodowało, że nie będę mogła tej walizki otworzyć. Więc na razie wkładamy sobie te usztywnienia tak, żeby one nie dochodziły do samego końca. Te plastiki mają różne długości. Ja już mam doświadczenie, więc wiem, które gdzie wkładać. Natomiast myślę, że jeżeli Wy będziecie pierwszy raz to robić, no to trzeba zobaczyć dokładnie instrukcję obsługi, który element ma wylądować w którym miejscu, ponieważ one naprawdę mają 3 różne długości. No i generalnie sama walizka jest już gotowa. Ja na razie sobie ją zamknę. Przestawię, ponieważ będę teraz robić dalszą część, a dalszą częścią jest właśnie złożenie stojaka rowerowego, który jest elementem walizki. Stojak zrobiony jest tak, że z jednej strony jest zabezpieczenie, które ogranicza nam tutaj ruchomość tego elementu plastikowego, w który zaraz będziemy wpinać rower. Natomiast z drugiej strony mamy możliwość regulacji, no bo to oczywiście zależy od tego, jakiej długości mamy rower, jaki rozmiar jest tego roweru. No i generalnie stojak jest już gotowy do wpięcia w niego roweru.
Będziemy do tego potrzebować, w zależności od tego, jakie mamy ośki, jaki mamy system zapinania kół, no to tu mamy wszystkie końcówki, które są nam potrzebne do tego, aby zamocować rower w bezpieczny sposób oczywiście. No i tutaj generalnie jest polecane przez producenta. Mamy naprawdę bardzo duży zakres możliwości montażu tego roweru. Producent poleca, aby ten rower zawsze był możliwie jak najniżej ulokowany. To oczywiście, myślę, taka oczywista oczywistość, ponieważ im niżej środek ciężkości, no to tym też ta walizka, to wszystko będzie jakby stabilne. Natomiast w przypadku małych rowerów, takich jak moje rowery, tak jak widzicie tutaj i zaraz będę ładować też szosę, ponieważ tym razem zabieram ze sobą szosę, no to niestety nie do końca to jest możliwe, żeby ten rower dać na sam dół. Ale dlaczego? To dowiecie się o tym za chwilę. Ja zacznę już sobie tutaj szykować rower, wpinać, a za chwilę skomentuję to wszystko, jak to wygląda i na co należy zwrócić uwagę. Rower zamontowałam tak, że tutaj dałam na drugie ustawienie, na drugi poziom, drugie piętro, natomiast z tyłu dałam na ostatnie piętro. I teraz pytanie, ważne pytanie, czy takie ustawienie będzie dobre? Z jednej strony jest dobre, ponieważ tutaj jest minimalny odstęp od podłogi, czyli jak włożymy do walizki, to też korba nie będzie nam haczyła i nie będzie się psuła, i nie będzie psuła walizki, ani się psuła. Natomiast istnieje pewien problem, ponieważ czy na tej wysokości kierownica, której właśnie zabezpieczenie jest przewidziane w tej walizce, mniej więcej w tym obszarze, kierownica niestety jest za nisko. No i w tym momencie muszę to jakoś skorygować, więc warto jest, pierwszy raz na pewno będzie trzeba zrobić tak, żeby pobawić się, na jakich wysokościach powinien być przód i na jakich wysokościach powinien być tył, żeby faktycznie ten plastik, to usztywnienie tutaj spełniło swoje zadanie, żeby chroniło naszą kierownicę. Druga rzecz, też bardzo ważna, a mianowicie siodełko, ponieważ jeżeli będziemy mieć za wysokie ustawienie tutaj, no to też ten feature, ta walizka pozwala nie chować siodełka do środka albo nie wyciągać siodełka i to jest bardzo fajna rzecz, no bo to jest kolejna regulacja, której nie lubimy robić w rowerze, której nie lubimy zmieniać. Często w karbonowych sztycach też się potem ta sztyca potrafi obniżyć w trakcie jazdy, jak ją gdzieś tam wcześniej demontowaliśmy, więc to jest rzecz też, której najlepiej nie robić i ta walizka nam tutaj to umożliwia. Ja myślę, że zrobię tak, że na pewno z przodu będę musiała ułożyć ten rower włożyć na jedno piętro wyżej, a z tyłu wtedy zrobię sobie chyba na jedno piętro niżej i jak gdyby przód wtedy pójdzie mi tutaj, będzie zabezpieczony, a dzięki temu siodełko znowu trochę jednak się obniży i w dalszym ciągu będzie mogło wejść do walizki. Rower jest założony, rower jest właśnie. Tu jest jedyny minus, jaki ja tutaj też widzę w tym stojaku, że te ułożenia dolne są świetnie, super stabilne, te dwie dziury dolne i tutaj też te dwie dziury dolne. Natomiast te u góry, rower oczywiście jest stabilny, ponieważ on będzie w tym stojaku, jest jak gdyby chroniony. Natomiast wolałabym jednak, żeby to było trochę bardziej sztywne. Chciałabym mieć to tutaj na tych dolnych, ale mój rower, który jest mały, niestety powoduje, że wtedy ta kierownica była znowu za nisko i ten plastik usztywniający nic by mi nie dawał, nie? Natomiast jeżeli ktoś ma większy rower niż XS, to jest oczywiście ekstremalna sytuacja. Jeżeli macie rower S, M, L,
no to już jak gdyby ta sytuacja nie będzie miała miejsca. Pewnie dużo łatwiej będzie szło przymocować ten rower w tych dolnych, dużo stabilniejszych mocowaniach niż w tym górnym. No ja tutaj będę miała w górnym. Z rzeczy, które oczywiście robimy dodatkowo, to oczywiście jeszcze zabezpieczamy sobie hamulce, czyli wkładamy sobie specjalne tutaj wypełniacze, żeby nam się klocki hamulcowe nie w trakcie przypadkowego jakiegoś naciśnięcia hamulcy, żeby nam się nie dotknęły do siebie, nie zacisnęły. No i co robię jeszcze bardzo często? Dzisiaj widzę, że to nie jest potrzebne, bo całkiem dobrze tutaj mi się trzyma łańcuch. Natomiast często taśmą velcro zabezpieczam sobie jeszcze łańcuch, żeby on tutaj był stabilny, żeby on tutaj nie latał. Przerzutka jest tak ułożona, że jak włożę ją do walizki, no to będzie zabezpieczona, więc w przypadku tej walizki, w przypadku Evoqa, jak gdyby nigdy nie ściągam przerzutki. Czasami mi się to zdarzało wcześniej. No i tak to wygląda. Teraz oczywiście wezmę i odczepię sobie pedały, odkręcę sobie pedały, no i będę pakować walizkę do środka. Mam nadzieję, że wejdzie mi właśnie z tym siodełkiem w takim ułożeniu. Prawie gotowe. Zostają jeszcze koła. Z których oczywiście spuszczamy powietrze. Nie całkowicie. Często pojawiają się pytania, co zrobić, jak mamy koła na mleku i musimy spuścić powietrze. Oczywiście spuszczam to powietrze, ale tak na wyczucie, żeby zupełnie ta opona nie spadła z obręczy, żeby nie zrobiła się jakaś tam masakra oczywiście w środku, w walizce. Zaraz to powietrze spuszczę, no i te kółeczka schowam do pokrowca i gdzieś tutaj one pięknie mi sobie tutaj wejdą. Jest jeszcze jedna rzecz, o której mówiłam wcześniej, te usztywnienie, które zaraz będę do tyłu montować. Gotowe, walizka spakowana. Dzisiaj trwało to zdecydowanie dłużej niż zazwyczaj, ale no, przekazując Wam te informacje, które gdzieś tam ja w międzyczasie zdobyłam podczas jazdy z tą walizką, podczas pakowania rowerów do tej walizki zazwyczaj leciał tam gravel, dzisiaj szosa, więc trwało to trochę dłużej. Co fajnego jeszcze jest w tej walizce? No to oczywiście kółka. Dzięki temu możemy podróżować nią w ten sposób i gdzieś tam nią sobie operować. Dodatkowo mamy też jeszcze jedno kółko, takie, które montujemy właśnie sobie tam z przodu. Ono jest tylko takie na klika. Montujemy je i ta walizka wtedy może cała sobie jeździć. Tutaj mamy kartkę na to, żeby dać informację o właścicielu na wypadek, gdyby walizka się zgubiła. Czasami się to zdarza. Mamy też tutaj zamek, który można sobie ustawić na kod, dzięki czemu nikt niepożądany nie otworzy tej walizki. No i co? Gotowe. Ostatnie kilka słów podsumowania. Jeżeli chodzi o tą walizkę, no to oczywiście plusy, no to jej hybrydowa konstrukcja, czyli ma usztywnione miejsca i ma miejsca, które są w miarę miękkie, dzięki czemu można tą walizkę w domu gdzieś sobie złożyć. Jak jesteśmy w hotelu, też możemy złożyć. Druga rzecz to to, że ma w środku stelaż. Ten rower jest zamontowany na stelażu, dzięki czemu jest bardziej stabilny. Trzecia rzecz, no to oczywiście to, że ma kółka, można sobie nią jeździć na lotnisku, poruszanie się z nią jest ułatwione.
Natomiast jeżeli chodzi o minusy, no to tutaj przede wszystkim właśnie ten problem z małymi ramami, gdzie nie do końca wiadomo, na którym poziomie zamontować ten rower, żeby no te usztywnienia działały. Po to są te usztywnienia, żeby one jednak chroniły tą kierownicę. No i w przypadku małych rowerów trzeba trochę pokombinować i ustawić ten rower trochę wyżej, co trochę powoduje, że ten rower jest mniej stabilny na tym stelażu. Drugi minus jest taki, że jednak ograniczona jest szerokość tej walizki i rowery, które będą miały już kierownicę około 440 mm, mogą się do niej nie zmieścić, ponieważ to jest walizka przeznaczona na rowery szosowe i triatlonowe. Ja jeździłam z gravelem, natomiast ja w gravelu mam kierownicę z flarą 400, no i tam spokojnie ta kierownica wchodziła, natomiast wszystkie inne większe z flarami trzeba sobie to na pewno sprawdzić, no bo może się zdarzyć tak, że po prostu będzie to nie pasować. I ostatni taki minus, no to jeżeli chodzi o te wzmocnienia plastikowe, te listewki, które się tam wkłada, no to czasami na samym początku był problem z prawidłowym ich wciśnięciem, włożeniem. Teraz już jest lepiej, z każdym użyciem kolejnym jak gdyby się to łatwiej montuje. No ja myślę, że w tym roku na pewno będę najczęściej podróżować. Będę w ogóle podróżować chyba z tą walizką. A tymczasem co? Zupełnie się już tutaj dzisiaj ściemniło. Ja się jeszcze muszę dopakować, bo już jutro wyjeżdżam. Z samego rana lecimy na obóz kobiecy do Malagi. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Mam nadzieję, że jakieś informacje tutaj dla Was były wartościowe. Jeżeli tak, no to oczywiście skomentujcie. Jeżeli tak, podzielcie się w ogóle swoimi wrażeniami na temat podróżowania z rowerem. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się, do następnego. Pa!